W 2021 roku przewidział on spadek bitcoina, który wydarzył się w tym roku ze $100,000 do $80,000, a teraz ponownie zwraca uwagę na rynek. Niedawno napisał: nie kupuj wysoko i nie sprzedawaj nisko. Choć to wydaje się oczywiste, CZ nie publikuje takich rad przypadkowo. W marcu 2021 roku mieliśmy do czynienia z fazą euforii, gdy bitcoin osiągał 60,000, a projekty BeFi i NFT były na szczycie popularności. Kiedy wszyscy byli optymistyczni, mądrzy inwestorzy zaczynali przygotowywać się do wyjścia. Po tej euforii nastąpił brutalny kryzys, spowodowany zakazem wydobycia w Chinach oraz upadkami FTX, Celsius i Luna. Zhao już wtedy sugerował ryzyka. Obecnie bitcoin jest dużo powyżej temat dolnej granicy 72,000. ETFY pompują płynność, a altcoiny pokazują oznaki życia. Jednak Fed utrzymuje wysokie stopy procentowe. Kiedy CZ ostrzega o zachowaniach rynkowych, zazwyczaj ma ku temu powód. Jeśli widzi oznaki przegrzania, możemy spodziewać się zmienności. Sezon altów może być korzystny, ale najpierw duże pieniądze płyną do altcoinów o dużej kapitalizacji, a memy będą rosły jako ostatnie. Dodatkowo, strategia ekonomiczna Donalda może osłabić gospodarkę w krótkim okresie, co może zmusić Fed do obniżenia stóp. To może prowadzić do spadku na rynku akcji, a następnie do interwencji Fedu, co z kolei może spowodować wzrost aktywów ryzykownych. Mamy dwa prawdopodobne scenariusze i to należy zapamiętać. Jeśli bitcoin utrzyma się powyżej 72,000, co widzisz teraz na wykresie altcoiny mogą rosnąć, co doprowadzi do nowego szczytu do końca 2025 roku. Jeśli jednak bitcoin nie utrzyma się, czeka nas korekta rynku i długa faza akumulacji do 2026 roku. Fed ma kontrolę, a jeśli kryzys wymusi na nich wznowienie drukowania pieniędzy, kryptowaluty będą pierwszymi, które skorzystają. Zobaczymy teraz, jak kryptowaluty radziły sobie w tym tygodniu. Bitcoin XRP, Ethereum, Dogecoin i reszta. Popatrzcie sobie na wykres. Oto szczegółowy opis głównych kryptowalut przedstawionych na wykresie. Bitcoin jest liderem rynku kryptowalut z kapitalizacją rynkową wynoszącą $1,644 miliardy. Jego cena wynosi $82,554,42, notując spadek o 1,81% w ciągu ostatnich 24 godzin. Ethereum to druga co do wielkości kryptowaluta, z kapitalizacją rynkową wynoszącą $225,966 milionów. Jego cena to $1,877,49, notując spadek o 2,69% w ciągu ostatniej doby. XRP omawiana teraz, jej cena to $2,29, odnotowując wzrost o 5,16% w ciągu ostatnich 24 godzin. Solana posiada kapitalizację rynkową wynoszącą $60,266,000,000. Jej cena to $129,95, notując spadek o 2,57% w ciągu ostatniej doby. Na podstawie informacji przedstawionych na wykresie obecnie mamy Bitcoin Sezon, a nie Altcoin Sezon. Indeks wynosi 19, co wskazuje, że rynek kryptowalut jest w fazie dominacji BTC nad altcoinami w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Teraz porozmawiamy o tym, jak Brazylia nadaje priorytet kryptowalutom w transgranicznym handlu w ramach bloku BRICS. Blok ten, składający się z Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA, coraz bardziej kieruje się ku kryptowalutom oraz systemom płatności opartym na blockchainie, aby ułatwić handel międzynarodowy. W obliczu rosnącej potrzeby zmniejszenia zależności od dolara amerykańskiego, państwa członkowskie BRICS poważnie rozważają wykorzystanie stablecoinów i innych kryptowalut jako alternatyw. Brazylia, która na przewodnictwo w BRICS w 2025 roku opracowuje plan systemu płatności opartego na blockchains. Administracja brazylijska zamierza omówić te propozycje podczas corocznego szczytu, który odbędzie się w Rio w lipcu. Jeśli system zostanie wdrożony, ma zapewnić bezpieczną, otwartą i opłacalną infrastrukturę finansową, która uprości transakcje między krajami członkowskimi, znacząco obniżając koszty. Warto wspomnieć, że brazylijski bank centralny wcześniej testował DREX, tokenizowaną infrastrukturę transakcji finansowych. Mimo to wciąż istnieją obawy dotyczące prywatności i regulacji. Celem Brazylii jest uczynienie handlu bardziej efektywnym, a nie wprowadzenie nowej waluty, która zastąpiłaby dolara amerykańskiego. Rosja natomiast już podjęła kroki w kierunku wykorzystania kryptowalut w handlu międzynarodowym.
Rosyjskie firmy naftowe zaczęły używać bitcoina, ETH oraz stablecoinów do wymiany juanów chińskich i rupii indyjskich na rubel. To ułatwia transakcje między krajami członkowskimi. Pomimo braku oficjalnej decyzji dotyczącej wydania tokena kryptowalutowego, dyskusje koncentrują się na wykorzystaniu istniejących CBDC oraz stablecoinów w rozliczeniach. W kwietniu 2024 roku rosyjski wicepremier zaproponował, że stablecoiny mogłyby być stosowane w transakcjach transgranicznych między państwami BRICS. W miarę jak koalicja się rozszerza, z nowymi partnerami takimi jak Egipt, Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie, przyjęcie rozwiązań opartych na kryptowalutach stanowi szerszą zmianę w globalnych wzorcach handlu. Stablecoiny lub niezależna cyfrowa waluta BRICS mogą stać się finansowym narzędziem grupy w przyszłości. To ekscytujący czas dla kryptowalut i handlu międzynarodowego, a my będziemy śledzić te zmiany na bieżąco. Ekscytujące wieści z Austin w Teksasie. Gemini pobiło rekord Guinnessa, organizując największy w historii pokaz dronów, który przedstawiał logo Bitcoina. W wydarzeniu wzięło udział aż 1000 dronów, które wyświetliły niesamowite obrazy, w tym start rakiety i fałszywe lądowanie na Księżycu. Celem pokazu było podkreślenie roli BTC jako globalnej alternatywy dla dolara amerykańskiego. Gemini otrzymało oficjalny certyfikat Guinnessa za ten rekordowy wyczyn. To wydarzenie pokazuje, jak Bitcoin zyskuje na znaczeniu na międzynarodowej scenie finansowej. Pamiętajcie, Bitcoin to the man. Jeżeli subskrybujesz nasz kanał, jesteś na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata kryptowalut. Do następnego!